Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes i serdecznie Was zapraszam na 22 już odcinek nowości perfumowych. Kochani, przedstawię Wam dzisiaj troszeczkę nowości ze świata mainstreamowego, jak i niszowego. Będą też marki, których ja za bardzo nie znam, ale też marki ogólnodostępne. I od takiej marki te nowości chciałabym zacząć. Mianowicie chodzi o markę Zary, która wydaje nową kolekcję Shades. I tam będzie chyba 5 zapachów. To będzie Bliss, Joy, Lust, Nirvana i Nostalgia. Czyli 2, 4, tak, 5 zapachów. Buteleczki i cała koncepcja wygląda przepięknie. Natomiast wydaje mi się, że to po prostu będą takie zwykłe świeżynki. Nic jakiegoś bardzo interesującego, ale oczywiście mogę się mylić, bo dopóki nie powąchamy, to nie wiemy. Są pewne informacje marketingowe, które opisują w jakiś sposób każdy z tych zapachów i ja się postaram Wam takie informacje podać. Czyli tak, zacznijmy może od zapachu Zara Shades of Bliss. I tutaj chyba najbardziej intrygująco jest opisany ten zapach, to znaczy dla mnie osobiście intrygująco, bo zapach wykwintny i dekadencki, jasne nuty kumkwatu doskonale łączą się z bujnymi aromatami gardeni i narcyza, a rubinowe kakao i paczula dodają całości bogatego, rozkosznego charakteru. Wydaje mi się, że to może być akurat naprawdę taka najmocniejsza kompozycja z tych wszystkich. Reszta wydaje mi się dosyć mocno świeża i kwiatowa. Ale nie przesądzajmy, już Was informuję o dalszych zapachach. Więc tak, Shades of Joy, zapach elegancki i kobiecy, wibrujące otwarcie różowego pieprzu uzupełniają kwiatowe nuty róży i piwoni, a wanilia dodaje ciepłego, kremowego akcentu. Shades of Lust, zapach soczysty i zmysłowy. Soczyste nuty białej brzoskwini zostały wzmocnione delikatnym zapachem kwiatu pomarańcza, a piżmo dodaje zmysłowego, ciepłego akcentu. Shades of Nirvana, zapach harmonijny i orzeźwiający. Orzeźwiające nuty imbiru łączą się z odświeżającym eukaliptusem i delikatnym jaśminem, a drzewo sandałowe i piżmo zapewniają ciepły akcent. I ostatni zapach to jest Nostalgia, zapach owocowy i ciepły, ożywiający kiwi, łączy się z aromatem słodkiej i kremowej magnolii. Nuty cedru dodają zapachu ciepła i trwałości. Opisy no naprawdę są dosyć lakoiczne, bym powiedziała, i nie odzwierciedlające w żaden sposób tych zapachów, no bo jeżeli miałabym po tych opisach stwierdzić, jakie to są zapachy, to bym powiedziała krótko i na temat nudne. Kolekcja będzie występowała w pojemnościach 100 ml. Już występuje chyba. Tak, powinna być dostępna. W pojemności 100 ml i 50 ml. Nawet mam ceny 115 zł za 100 ml i 65,90 za 50 ml. To jeżeli chodzi o Zarę. No a teraz przejdźmy do zapachu, którego ja nie znam i nawet nie wiedziałam, że taki klasyk był. Prawdopodobnie dlatego, że 15 lat temu miałam 2 albo maksymalnie 3 zapachy i nie do końca się jakoś strasznie mocno interesowałam perfumami. A na pewno nie na tyle, żeby wiedzieć, że taki zapach u Jeana Paula Gaultier już był, jak Madame. I tam był taki składnik, słuchajcie, grenadyna. I tego składnika już w tej wersji nowej nie ma. Z tego, co też dowiedziałam się, ten zapach był tak dosyć mocno różany no i oczywiście parametry miał świetne. Natomiast to ma być po 15 latach nowy wypust tego zapachu i niby jedyną różnicą ma być to, że ma nie być w nim alkoholu oraz właśnie tej grenadyny.
Niektórzy twierdzą, że grenadyna pozwalała na uzyskanie bardziej różanego zapachu i być może ten zabieg doprowadzi do spłycenia całej tej formuły tego zapachu i być może też obawiają się ci, którzy ten zapach kochają, tego, że niestety, ale parametry zapachu w życiu nie dosięgną tamtego sprzed 15 lat, więc nie wiem. Niektórzy się bardzo cieszą i mówią, że był to ich ukochany zapach, że strasznie się cieszą, że w ogóle marka postanowiła do tego zapachu wrócić. Są też tacy, którzy ogólnie są ciekawi tego zapachu, bo kochają markę Jean Paul Gaultier. Ja natomiast czytając te nuty, musująca pomarańcza, róża, cedr, białe piżmo, mam takie poczucie, że będzie to coś różanego, ale faktycznie chyba rozwodnionego. Ja nie wiem, bo ja tego zapachu w ogóle nie znam. Natomiast ta musująca pomarańcza, tak mi się wydaje, że ona jest tutaj takim akcentem mocno rozwadniającym ten zapach. Ciężko jest mi powiedzieć. Być może Wy ten zapach znacie, w 2008 roku zaczęliście go używać i kupowaliście go i od 2008 to był Wasz ukochany i byliście smutni, że zapach zniknął z półek sklepowych. Natomiast ja nie mam takich doświadczeń od zapachu, wiem niewiele, dlatego czytam opinie innych, żeby Wam przedstawić, jak inni, którzy ten zapach kochali, do tego podchodzą. Następna marka kompletnie dla mnie nieznana to jest Korloff i ta marka wydaje nowy zapach So Nomade. I ma to być orientalny, drzewny i owocowy zapach i to mi się bardzo podoba. Ostatnio mam coś takiego, że jak czytam, że coś jest właśnie jakieś takie orientalne albo drzewne, to mnie do tego ciągnie, bo myślę, że mam tego stosunkowo nadal mało w swojej kolekcji i tak myślę, że fajnie by było ją zbalansować takimi zapachami. I ten zapach niby taki ma być. Ma to być bogata symfonia wykwintnych składników. Ma to być też eliksir, coś bardzo mocnego. Ma przywoływać ciepło bursztynu, zmysłowe piżmo. Ma być to luksusowa i wyrafinowana, odurzająca wręcz mieszanka. Jeżeli chodzi o nuty, to jest tu szafran, aksamitka, gałka muszkatołowa, labdanum, róża, drzewo cedrowe, nagarmota, bursztyn, wanilia, piżmo, drewno, ud, mech. Bardzo ładna jest ta buteleczka. Wydaje mi się, że jest to unisex, ale nie jest opisywany ani tak, ani tak. Wydaje mi się, że jest to po prostu uniseksowa woda. I wydane one zostały jako w pojemnościach 50 i 88 ml. W dziwnych pojemnościach, no ale okej, pewnie buteleczka tak na to pozwala. Bardzo luksusowy design, rewelacyjnie wygląda ta buteleczka. Marka, nie znam, nic o niej nie mogę powiedzieć, więc też wstępnie jestem na nie oczywiście, no bo jak nie znam marki, nie wiem jaka jest ich trwałość, ale oczywiście opis jak najbardziej w jakiś tam stopniu mnie zachęcił i bardzo ciekawa kompozycja nutowa. Dalej to jest marka, o której Wam powiem, ale która jakoś nie skradła mojego serca szczególnie, a chodzi o kolekcję Reebok Iconic Statement Blue, White and Red. Już czytajmy to tak, jak powinno być. Nie wiem, słuchajcie, ja Wam o tym mówię, ale czy to mnie porywa? Najśmieszniejsze jest to, że to jest po prostu, te zapachy są opisywane jak coś, co faceta wyróżnia, albo jak chcesz być indywidualny, albo jak chcesz być jakiś wyjątkowy, ale kiedy czytam nuty tej niebieskiej linii, Iconic Statement Blue for Him, to ja wiem, może dziwna kompozycja, może i ciekawa, to już sami musicie ocenić. Mnie Reebok
jako w ogóle marka produkująca zapachy, czy Nike, który też ma jakieś tam mgiełki zapachowe i też ma chyba perfumy. Żadna z tego typu marek nie interesuje mnie pod względem perfumowym. Nie mam takiego poczucia, że chciałabym cokolwiek od nich sprawdzić. Może coś tracę, ale też jakieś okrojenie sobie możliwości trzeba zrobić. W nutach głowy jest bergamotka, kardamon i pieprz, w nutach serca paczula, zamrz i jabłko, nuty bazy, drzewo sandałowe, bursztyn i piżmo. Takie se. Tak bym powiedziała, takie se. Jeżeli chodzi o wersję white, to jest grapefruit, bergamotka i mandarynka, kokos, śliwka i figa, drzewo sandałowe, bursztyn i piżmo. Chciałam Wam w ogóle zauważyć, że w tych nowościach figa będzie grała główne skrzypce. Jeżeli chodzi o tę czerwoną, to jest bergamotka, kardamon i elemi, drzewo cedrowe, drzewo figowe i ambroxan, drzewo sandałowe, kadzidło i piżmo. To się wydaje takie najmocniejsze z zapachów. Nie wiem, słuchajcie, nawet nie chciałabym chyba, żeby Wojtek któryś z tych zapachów miał. Jakoś nie czuję flow po prostu, żeby takie marki w ogóle poznawać. A teraz zacznijmy może coś o marce niszowej, bo Montal raczej się do takich marek zalicza i oni wydali nowy zapach Dala High. Oni mają specyficzne te swoje dezodoranty, jak to się mówi. Mi nie do końca się to podoba, już kiedyś to mówiłam. Natomiast opis tego zapachu, słuchajcie, jest bardzo, bym powiedziała, intrygujący. Uosabia złoto-beżowe przestrzenie pustyni, symbolizując wspaniałość i ciepło arabskiej gościnności. Perfumy przekazują bogactwo dzięki cennym składnikom i odzwierciedlają hojność w postaci głębokich, wielowarstwowych nut. Na nowo przedstawiają tradycję serwowania kawy w arabskich domach, łącząc odrobinę egzotyki z europejską nowoczesnością. Zaprojektowany dla entuzjastów niszowych zapachów Dala High oferuje głęboką i sensualną olfaktoryczną podróż. Przemawia do tych, którzy doceniają zapachy opowiadające historię, łączące kultury poprzez uhonorowanie tradycji, a jednocześnie obejmujące wpływy współczesności. Co mnie zaintrygowało? No oczywiście sensualną, olfaktoryczną podróż. To mnie zaintrygowało. Ja bardzo lubię perfumy sensualne. W ogóle uwielbiam ten profil zapachowy, jeżeli w ogóle można to nazwać profilem zapachowym. Oprócz tego takiego górnolotnego opisu tego zapachu, to przejdźmy może trochę i zejdźmy na ziemię, bo na ziemi okazuje się, że jest to zapach kawowy, wręcz bardzo mocno intensywnie kawowy. I to już mnie urzekło. Mało tego, jest jakaś owocowość marakui tu oraz jest tu goździk, kardamon. Bożeż, jakie to musi być intensywne. I moim zdaniem to jest takie połączenie, albo inaczej, to jest zapach idealny zimowy. Moim zdaniem jest totalnie otulający, będzie przyprawowy, będzie korzenny bardzo mocno. Ta kawa będzie taka bardziej korzenna, taka właśnie na styl zimowy. Bardzo mi się to podoba. Mało tego, mają tu być też jakieś akordy mleka. Bardzo, bardzo mi się to podoba i szczerze powiem, ja mam z Montal tak, że ja już przetestowałam trochę próbek i powiem Wam szczerze, że jestem załamana, bo nie wiem co, kurczę, ja naprawdę nie wiem, co się dzieje z moim nosem, ale jeszcze żadna z tych próbek nie wyczuwałam żadnego z tych zapachów, które testowałam dłużej niż 2 godziny i to nie tylko ja, bo generalnie coś musi być z moim ciałem chyba, nie tak? Bo nikt inny też już ich nie wyczuwał i mało tego, starałam się też perfumować włosy, żeby właśnie może niosły ten zapach i jakoś tak się to utrzymywało, ale nic z tego. W nutach głowy, słuchajcie, w tym zapachu jest kardamon i goździk z Indii, francuski szafran, soczysta marakuja, nuty serca, arabska kawa blond, mleko, nuty bazy, intensywny bursztyn, miękkie piżmo. Naprawdę wow. W
Ten zapach został wydany w pojemności 50 i 100 ml. Kolejne, słuchajcie, marka i w ogóle o tym widziałam na Instagramie i tak dalej, Boho Boco. Ja Boho Boco znam. Testowałam White Cherry, coś takiego chyba. I na początku chciałam bardzo ten zapach mieć. Myślałam, że sobie kupię chociaż odlewkę jego. Ale w efekcie się zdecydowałam na zapach Magic Mushrooms. I mam tutaj odlewkę 10 ml. Takie coś bardzo fioletowo-różowego, jeżeli chodzi o płyn. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o Boho Boco, oni mają przepiękne buteleczki, ale też mają niesamowicie mocne zapachy, intensywne i przede wszystkim długotrwałe. I to, co Wam powiem, to jest też marka, która wręcz, można powiedzieć, specjalizuje się w takim odzwierciedlaniu dokładnie zapachów takich jedzeniowych. Są perfekcyjni w tym. I na przykład tu mamy Magic Mushrooms, czyli magiczne grzybki. I nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak ten zapach pachnie. To jest tak niesamowicie mocno odzwierciedlony grzyby w mchu, który jeszcze tam rośnie w tym mchu i trzeba go troszkę odgarnąć, żeby dostać się do grzyba. Ale to też jest jakaś taka potrawa z grzybami. W ogóle zapach jest bardzo prostolinijny, jest strasznie naprawdę mocny, ultra mocny. Jest bardzo ciekawy, bardzo mocno też zielony, bardzo takimi ziołami, które do grzybów pasują właśnie, pachnie. Ale kiedy się on już tak ułagodzi i już nie ma tej ostrości, bo na początku wręcz wali taką ostrością, to jest zapach przepięknie uwodzicielski, wręcz bym ujęła to tak. Coś niesamowitego, to trzeba po prostu powąchać, chociaż przetestować jeden zapach tej marki, żeby zrozumieć filozofię tej marki. No i ta marka wydała właśnie 2 zapachy. I ponieważ ja już wiem, jaka mniej więcej jest filozofia tej marki i jak ona komponuje zapachy i o co w tej marce chodzi, to powiem Wam, że Oriental Saffron i Polish Potatoes to jest coś niebywale pojechanego. O ile Oriental Saffron to będzie coś prawdopodobnie w miarę przyjemnego, to może pogadajmy o Polish Potatoes. Boho Boco w ogóle jest polską marką, marka niszowych perfum, bardzo zresztą znana, naprawdę bardzo znana i jak jestem na grupie, to bardzo często też o Boho Boco się mówi i raczej każdy kojarzy tę markę, przynajmniej na tych grupach. Ja nie mogę się oderwać od tego zapachu, to jest po prostu taka przygoda. I ona powstała w 2009 roku w ogóle w Warszawie i to była na początku linia modowa, Ready to Wear się nazywała. No i w 2016 zdecydowali się produkować właśnie zapachy. I słuchajcie, w ogóle buteleczki są naprawdę przepiękne i ja uwielbiam ich buteleczki, ale też cała koncepcja jest niezwykle interesująca, trochę dziwna, trochę zakrawająca o zapachy samobójcze, ale uwierzcie mi, że to jest tak wszystko pomyślane, że w efekcie te nawet Magic Mushrooms, które tak dają Wam wręcz po nosie, aż Was odrzuca, jak się ułożą, to są wyrafinowane i naprawdę to jest niesamowite w tych zapachach. I teraz tak, może zacznijmy od Oriental Saffron. Kolejny odcinek mojej olfaktorycznej komunikacji ze światem reprezentują kompozycję Polish Potatoes, będącą hołdem dla przyziemnego, surowego uroku polskich targowisk, gdzie z każdym krokiem odkrywamy magię wyjątkowości tkwiącą w prostocie, oraz Oriental Saffron
czyli kompozycja przenosząca nas do serca orientalnego bazaru, gdzie każdy oddech otwiera przed nami nieodkryte światy tajemnicy, przepychu i zmysłowej przyjemności. Te wyjątkowe perfumy są jak dwie strony tej samej monety. No więc właśnie, czyli Oriental Saffron może nam już pachnieć czymś, co troszeczkę znamy, bo jest wiele zapachów, które bardzo korzennie i bardzo przyprawowo pachną. Właśnie przyprawami tymi orientalnymi. Ale już Polish potatoes, no to będzie zapach właśnie tych warzyw z polskiego targu. Ja, znając tę markę, wiem, jak dosłownie oni do tego podejdą i jak dosłownie możemy nawet ten ziemniak w ziemi jeszcze wyczuwać. Jestem zaintrygowana i w ogóle uważam, że o tej marce powinno się naprawdę mówić. I może zacznijmy od zapachu Oriental Saffron. Ja Wam powiem, jakie tu są nuty. Kolendra, orientalny szafran, kardamon, kminek, kurkuma, imbir, goździk, anyż, tajski ud, labdanum, liang-liang, drewno, tamboti, wanilia, piżmo, paczula, miód. Czyli widzicie, tu już nie trzeba się zastanawiać. Jeżeli lubicie przyprawowość i taką korzenność zapachów, to ten zapach jest dla Was, bo to będzie najbardziej korzenne, co możecie znaleźć. Jestem tego pewna. A jeżeli chodzi o Polish potatoes, to jest skóra, trawa, pszenica, burak, sosna, róża, heliotrop, goździk, polski ziemniak, paczula, brzoza, gleba, nuty ziemi, ud, bursztyn, wanilia, miód, siano, labdanum, benzoes. No i tak jak mówiłam, będzie to dosłownie ziemniak, który jest jeszcze utaczany w tej ziemi i pachnie jeszcze tą ziemią. Tak myślę, że taki będzie ten zapach. Jest pojechany, na pewno nie podpasuje każdemu, ale ja zaryzykowałabym przynajmniej próbkę, żeby zobaczyć, w jaki kosmos nas marka perfumowa może wyrzucić. Kolejne, słuchajcie, następna marka, o której powiem, to jest Mancera. Mancera też trochę coś tutaj podziałała. Mancera tak naprawdę wydała dwa zapachy, ale najpierw powiem Wam o jednym i jest to Fig Me Up. Mówiłam, że będzie dosyć figowo w tych nowościach perfumowych. Tak pewnie też zatytułuję ten film, bo jest naprawdę figowo. Z figą kojarzy mi się jedna osoba. Pozdrawiam Cię serdecznie, Agnieszko. Bardzo mi się z figą kojarzysz. Mam wrażenie, że kiedyś chyba nawet zrobiłaś film perfumy z figą, chyba coś takiego. Lubujesz się chyba nie tylko w śliwce, ale też w fidze właśnie. Figa jest bardzo specyficzna i dodaje bardzo dużo charakteru, mam wrażenie, perfumom. No i słuchajcie, to jest zapach, który rozwija się niby w 3 pobudzających etapach. Zaczyna się od świeżego, orzeźwiającego aromatu śródziemnomorskich liści figi i zielonego rabarbaru, które przywołują na myśl słoneczny poranek. Serce ujawnia wyrafinowany szept francuskiego fiołka, który dodaje kojącego kwiatowego wdzięku. W miarę pogłębiania się kompozycji kremowe mleko figowe otula zmysły ciepłem, uzupełnionym bogactwem australijskiego udu i drzewa sandałowego. Bazę wzbogaca słodka wenezuelska tonka i komfortowa miękkość kubańskiego tytoniu, które pozostawiają ślad delikatnej i trwałej przyjemności. Czyli ja tu widzę w ogóle w 100% Agnieszkę, bo wydaje mi się, że figa z tytoniem i z jeszcze jakimiś takimi mlecznymi nutami to będzie coś wyjątkowego i nawet powiem Wam, że ja też jestem delikatnie zaintrygowana i zainteresowana, ale absolutnie takiego zapachu w życiu bym w ciemno nie kupiła. Więc może przejdźmy do nut, bo chyba nie o wszystkich w tym całym opisie Wam powiedziałam. To jest tak, śródziemnomorskie liście figowe, zielony rabarbar, francuski fiołek, kremowe mleczko figowe, australijski ud i drzewo sandałowe, kandyzowana śliwka, geranium bourbon, gorące tofi, wenezuelska fasola tonka, kubański tytoń i białe piżmo. A może i w ciemno bym je kupiła? Może i bym kupiła je w ciemno, jakaś odleweczka by się przydała. Muszę na grupie zapytać, czy rozpracujemy taki flakon.
kupiłabym nawet ja go i po prostu byśmy sobie go rozparcerowali, a mi by została butelka, albo może ktoś już gdzieś udostępnił, bo już został wydany, więc już gdzieś na pewno jest do kupienia w pojemności 60 i 120 ml. Bardzo ciekawy zapach, bardzo ciekawa propozycja. A drugi zapach, słuchajcie, to jest Mancera Sherry Sherry. I ostatnio w ogóle doszłam do wniosku, że to nie jest profil zapachowy, którego ja bym chciała mieć nie wiadomo ile zapachów. Jeden w zupełności mi wystarcza. Jedna wiśnia w zupełności mi wystarcza. Czyli ja akurat tutaj, czytajcie, mam Toma Forda. I naprawdę więcej nie potrzebuję. To nie jest po prostu taki owoc, który może być podany według mnie w 20 różnych formułach i będzie za każdym razem inne. Wydaje mi się, że sherry zawsze będzie sherry, po prostu. Czyli wiśnia zawsze będzie wiśnią, może tak. Także ja już z zasady, tamta figa, Fig Me Up jak najbardziej, ten już delikatnie skreślam, ale powiem Wam o nutach. To jest czarna wiśnia, bergamotka, cytryna, paczula, heliotrop, korzeń irysa, jaśmin, wanilia, białe piżmo. Nudy. Znaczy ja nie wiem jak on pachnie, ale no... Czy Wy widzicie tutaj jakiś naprawdę coś takiego porywającego? Wydaje mi się, że nie. Chociaż to może być bardzo ładny i fajny zapach dla osób jeszcze niezmłodzonych niczym, że tak powiem. To może to w jakiś sposób uzupełnić ich, a na pewno może to być ciekawy zapach dla kogoś, kto ogólnie markę Mancerę uwielbia. Ale ja myślę, że sobie po prostu spasuje. I teraz chciałam Wam powiedzieć jeszcze, że Amouage wychodzi z nową linią. The Essences. I wiecie co? W życiu nie widziałam piękniejszych buteleczek. Naprawdę to po prostu wygląda bosko. I taka ciekawostka, są to zapachy, które przeszły 6-miesięczny proces starzenia. Były beczkowane, jak whisky, po to, żeby doszły do siebie i żeby po wydaniu tych zapachów każdy czuł dokładnie to, co perfumiarze mieli na myśli. Mało tego, na koniec tego procesu jest jeszcze podwójna infuzja drzewa sandałowego. Czyli będą to zapachy dosyć mocne. I teraz tak, jest najpierw Reasons, czyli echa przeszłości, tak to jest tłumaczone. I Reasons eksploruje ideę przyczyny i skutku, gdzie echa przeszłości falują w teraźniejszości, pozostawiając trwały wpływ. Jeżeli chodzi o nuty, tutaj mamy kardamon, orzech laskowy, cynamon, shinus, mole, paczula, sosna, kaszmeran, biały bursztyn, cypriol, dawana, benzoes, czytek, drzewo sandałowe, drzewo cedrowe, wetyweria, mirra, mek dębowy, białe piżmo, palo santo. Czaicie, nie? No. I hardkorowe są nuty. Mam wrażenie, że po prostu tu się będzie działo. Następny jest lustr i to jest wieczna jasność. I tutaj mamy nuty kardamon, irys, paczula, drzewo sandałowe, drzewo cedrowe, benzoes, labdanum, wanilia, ambrarome, cypriol, styrax, fasola tonka i mirra. Intrygująco. Nie wiem czemu ten będzie bardzo mocno w ogóle drzewny. Wydaje mi się naprawdę ciekawy. No i trzeci, ostatni zapach z tej linii póki co, Outlands, czyli podróż w nieznane, zaprasza do wkroczenia na niezbadane terytoria przyszłości. Zapach, który przesuwa granice wyobraźni. Zobaczmy, jak bardzo przesuną granice wyobraźni, co oni tu wrzucili. A wrzucili kardamon, bergamotkę, cytrynę, pieprz syczuański, elemi, kadzidło, paczulę, róże, kwiat pomarańczy, kminek, geranium, piołun, szafran, anyż, kolendrę, benzoes, labdanum, bursztyn, ambrę, kadzidło, opoponax, maltol, wanilia, brzoza, piżmo, ud.
To zapach, który mistrzowsko równoważy światło i cień, zapraszając użytkowników do przeżycia dreszczyku emocji związanego z odkrywaniem nieznanego. Dreszczyk emocji jak najbardziej jest. Powiem Wam, że jestem w ogóle w szoku. Jest po prostu przeładowany ostrością i mam wrażenie, że te takie dodatki typu kwiat pomarańczy, róża, jakiś tam bergamotka, cytryna nie za wiele tu zrobi. Mam wrażenie, że to będzie coś strasznie mocno udowego, bardzo nas mocno uderzającego. Być może to będzie się tak fajnie zmieniało, że jakieś tam nuty delikatnej cytrusowości wyczujemy, czy tam róży, ale generalnie strasznie mocne zapachy. No zobaczymy. Zobaczymy. To przede wszystkim ta linia ma przepiękne buteleczki. Nie wiem na razie, co o tym myśleć, słuchajcie. Ani na tak, ani na nie jestem. Ale generalnie do Amouage mam bardzo duże zaufanie do tej marki. Póki co. Następna marka to jest, słuchajcie, Francesca Bianchi. I to jest ostatnia marka, o której dzisiaj Wam powiem. I to jest zapach Voluptuous Oud. 8 lat po rozpoczęciu własnej marki perfum, królowa zwierzęcych perfum ogłosiła wydanie perfum skoncentrowanych wokół nuty oudu. Czyli ja nie znam tej marki, czyli ja rozumiem, że ona po prostu wcześniej tworzyła jakieś pewnie skórzane, coś, ten deseń, zapachy. I tutaj stworzyła zapach, którego nuty to jest bergamotka, zielona mandarynka, heliotropina, śliwka, kambodżański oud, skóra, wetyweria, balsamtolu, karmel. I znowu, wiecie co? Nie jest określone tak naprawdę, dla jakiej płci ten zapach jest. Więc od razu zakładam, że to jest unisex, skoro takiej informacji za bardzo nie ma. To zakładam, że jest to unisex. I ma to być skórzano-dymny zapach. Ma też mi dawać bogate doznania zapachowe. Nie wiem. Mówi się też, że jest to zapach, który ma równoważyć oud z gourmandowością. Ja w ogóle uważam, że oud i gourmand że w ogóle to jest takie dla mnie trochę nieoderwane, że często jest tak, że jak czuję oudowe perfumy z oudem, który przy pierwszym uderzeniu wręcz tak nas wali, to za moment jak one się delikatnie ułożą, to ja właśnie ten oud zawsze wyczułam na tak słodko, gourmandowo, pralinowo, karmelowo, wiecie o co chodzi. I tu ponoć też ten zabieg został zastosowany, czyli ten oud jest taki gourmandowy, no ale głównie mają to być jednak perfumy skórzano-dymne. Ciekawe, ale nie znam marki, więc jeżeli nie znam marki, to nie chcę póki co w nią wchodzić, bo mam kupę marek, które postanowiłam sobie poznać i muszę na razie zbastować. I 24 października ten zapach wszedł do sprzedaży, a słuchajcie, jego cena to jest 235 euro. No ale niszowe tyle potrafią kosztować, więc dzisiaj się trochę z Wami nagadałam. Czuję ten zapach boho boko. Naprawdę, słuchajcie, to nie jest dla każdego marka, ale jest tak intrygująco interesująca i tak mocarne ma te zapachy, że jeżeli lubicie dosłowność perfumową, no to zainteresujcie się. Bo jeżeli lubicie konkretnie zapach czegoś i w tej marce jest nazwa takiego zapachu, jak dokładnie to, co Wy lubicie, to prawdopodobieństwo, że ten zapach spełni Wasze wszystkie oczekiwania jest bardzo duże. A ja za dzisiaj dziękuję. Liczę na Wasze komentarze i na to, czy coś Was z tych nowości zaintrygowało i jak Wy stoicie z figą w zapachach, bo ja chyba nie mam za bardzo nic tak stricte figowego, ale ta Mancera, no to jest bardzo dobra kompozycja, przynajmniej taka się wydaje.
Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i do następnego, kochani. Pa!